Witajcie, witajcie. Zaczynam nowy projekt. Za mną teren do ogarnięcia. W tym miejscu ma powstać rajska polana. W tym momencie to nie przypomina ani polany, ani raju. Jest tu trawa, która rośnie już od wielu lat. Ta świeża to wiadomo, to jest tegoroczna, ale pod tą świeżą trawą jest trawa, która była nieskoszona z zeszłego roku i jeszcze nie wiadomo, co tam się pod spodem znajduje. Założenie jest takie, żeby tutaj w środku wszędzie był trawnik, właściwie to łąka, i żeby wszystko dookoła było zarośnięte drzewami i krzewami. Ja spróbuję się teraz obrócić z tą kamerą tak dookoła, żeby Wam pokazać, jak to wygląda. Zacznijmy od tego miejsca, które sąsiaduje z warzywniakiem. Tu już się oddzieliłem takim bambusowym płotem, ale też przed tym będą posadzone krzewy. Także teraz tak to wygląda. Właściwie mało jest takich miejsc, gdzie można popatrzeć na zieleń. Z oddali gdzieś widać domy, ulice i ja chcę po prostu od tego jakby się oddzielić. Chcę, żeby tutaj było takie ciche, spokojne miejsce do odpoczynku. Także przede mną trochę pracy. Myślę, że jak ten teren wykoszę, wykarczuję, to już będzie coś więcej widać. Na koniec, jak to oczyszczę ten teren, jeszcze raz obrócę się z kamerą dookoła, żeby można było lepiej sobie wyobrazić, jak ten teren ma wyglądać, gdzie się po prostu ta polana będzie kończyć. Największy problem będzie z wyciszeniem tego miejsca, bo też nie ukrywam, chciałbym sobie w jakiś sposób wyciszyć. Jakieś 200 metrów stąd, może troszeczkę dalej, jest autostrada, która strasznie szumi. Mogę Wam pokazać tu między tymi krzakami. Tu akurat nie widać w tym momencie, bo jest ekran, całe szczęście. Także z tej strony jest w miarę wygłuszone, ale największy hałas to jest stamtąd. Myślę, że widać samochody. Stamtąd leci największy hałas. Chciałbym to miejsce wygłuszyć w jakiś sposób. Nie wiem jeszcze jak, bo myślę, że same drzewa, krzewy nie wystarczą. Być może trzeba będzie jakiś ekran dyskretny zrobić. To jest projekt nie na miesiąc, nie na kilka miesięcy, aczkolwiek zmieni się ten wygląd już niedługo. To jest projekt na kilka lat, bo wiadomo, drzewa potrzebują trochę czasu, żeby urosnąć, więc przez kilka lat będzie to pewnie zarastało i systematycznie będę cały czas coś tutaj dosadzał. To popatrzcie jeszcze raz na ten teren, bo już więcej takiego widoku nie zobaczycie. Tak to wygląda przed metamorfozą.
tak wygląda polana po oczyszczeniu. Zrobiła się teraz pustynia. Przejdę na środek, żeby pokazać Wam wszystko dookoła. O, teraz jestem mniej więcej na środku. Od strony ogródka tu jest ten płotek. I po kolei. Jest kawał terenu. Także polana będzie fajna, duża. No i jeszcze trochę pracy do zrobienia. W tym miejscu, tak jak mówiłem, będzie rządek aronii zasadzony. Tutaj dalej, to jak widzimy tą kosiarkę, tylko trochę bliżej. Jak się kończy płot, będzie pergola i tu będzie wejście na polanę. Tu już sobie zaznaczyłem granicę, gdzie ta polana się kończy. Cały ten rządek będzie obsadzony bzem. Będzie kilka odmian. Także tu będzie taki rządek bzów. Tutaj dalej będzie kącik dla ptaków. Jak na razie to pomysł mam taki, żeby tutaj poukładać wszystkie pniaki, które mam, zrobić jakieś poidełko, jakieś miejsce do kąpieli, żeby ptaszki mogły się tutaj ochłodzić. A to drzewo, zacznijmy może od dołu. Z tyłu tego drzewa i po bokach będzie obsadzone kwiatami, dlatego jest tak tu teraz wykoszone. Tam ta trawa zostaje. Natomiast to drzewo, ono strasznie ucierpiało 2 lata temu podczas pożaru. Także dlatego rośnie tak jak rośnie i ma taki kształt bardzo ciekawy. To jest po prostu śliwa, która się spaliła i właściwie wydawało się, że jest do wycięcia, ale odżyła. Teraz przyciąłem te wszystkie suche gałęzie i mam nadzieję, że się odratuje. Nawet były tam 4 śliwki, bodajże widziałem na jednej gałązce. Także pewnie jest szansa, żeby skosztować tej śliwy. Tutaj dalej z tyłu za tą trawą będą rosły drzewa. Jak na razie mam pomysł na to, żeby zasadzić 2 jarzębiny. Co jeszcze zasadzę, tego nie wiem. Jak na razie mam plan na 2 jarzębiny. I tutaj dalej, jak te 2 śliwy rosną, trochę obgryzione przez sarny, tu będzie druga pergola i tu będzie przejście do dalszej części ogrodu, którą zajmował się będę później. Na razie skupiam się na tej polanie. I tu też dookoła, tak jak ta trawa się zaczyna, też będzie tam z tyłu obsadzone różnego rodzaju drzewami i krzewami. Tutaj mam taką wnękę, to jest topinambur, który sadziłem jakiś czas temu. Zaczyna mi już tutaj pomalutku wychodzić. Ja wiem, że on powinien być teraz duży, ale był zasadzony dość późno, więc dopiero teraz wyrasta. No i tu wiadomo, warzywniak, w którym na razie jest jeden wielki bałagan. Gdzieś tam truskawki rosną, bób, marchewka, pietruszka, buraki, cebula, jarmuż. No i cała reszta jest jakby sadzonek przygotowana w foliaku. To będę sadził dopiero gdzieś pod koniec maja, będę to wszystko wysadzał. Więc polana w tym momencie tak wygląda. Tu jeszcze po środku jest takie wgłębienie. Ono jest teraz przykryte tą trawą, którą grabiłem i tymi wszystkimi gałązkami. To jest dość duże wgłębienie, które nadaje się do wyrównania, więc to, co wszystko udało mi się tutaj zgrabić z całego tego środka, to tutaj sypałem i będę przykrywał to ziemią. Jak sobie cały ten teren podrównam, no to oczywiście zasieję trawę i będę działał dalej. I to by było tyle w dzisiejszym odcinku.
koniec przygotowywania terenu pod polanę. W następnym będę robił pergolę, obsadzał drzewami. Mam nadzieję, że ten teren będzie już wyrównany i będzie się robiło tutaj coraz bardziej zielono. Także tyle na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem.